Hej, cześć i czołem, witamy w naszej jaskini Batmana w garażu. Jest z nami Kacper, którego znacie pośrednio, ponieważ jego MTek w naszych filmach pojawił się już wielokrotnie i nadejszła wiekopomna chwila, kiedy chcielibyśmy tego MTK skonfrontować z naszym Klaudiuszem. I ten film będzie o tym. Oglądajcie. Jak świat długi i szeroki, morze jest mokre i głębokie, ludzie próbują wybrać sobie pierwszy motocykl. I to jest odwieczne pytanie na każdym forum internetowym, jaki wlać olej motocykl? i jaki motocykl, tak, który jest lepszy. I złą sławą cieszą się Gladiusy, SFV-y, które są robione już ponad 20 lat, w sensie ten silnik, ta konstrukcja, no bo wiecie, że SV-kę można kupić współcześnie i ona ma bardzo dużo cech takich jak Gladius. No i mamy nowego księciunia, wspaniałego, osławionego raczej superlatywami jako motocykl lepszy, jakiego imię MT-07. I skąd ta nazwa? Nazwa pochodzi od Master of Torque, czyli mistrz momentu obrotowego. Myślę, że ten motocykl bardzo dobrze reprezentuje tą filozofię, bo to nie jest pierwszy motocykl ze stajni Yamaha zbudowany w tej filozofii. Pierwszym z nich było MT-01. 01 dlatego, że był rozpoczynającym motocyklem całą tą linię Master of Torque. Mniejsza o większość, jak będziecie chcieli o MT-01, ja bardzo chętnie nakręcę film, tylko potrzebuję taki motocykl, bo tam jest silnik z Warriora w ramie, w Nakedzie i motocykl robi straszne rzeczy, ale jako motocykl na pierwszy na pewno MT-01 się nadaje, a MT-07 w szkołach jazdy króluje. I teraz pytanie, dlaczego? Ale zanim dostaniecie odpowiedź na to odwieczne pytanie, co jest lepsze, jajko czy kura, to przejdźmy przez odrobinę fizyki. I fizyka to jest taka nauka, w której jakby nikt nikogo jeszcze nie oszukał, wielu próbowało, ale nikomu się nie udało. Więc mamy 75 koni w MTK-u, dostępne przy Thunderdown. Przy 9000 obrotów. Tak jest. I przy tej samej ilości obrotów mamy 71 koni w Gladiusie. I mamy 68 Nm przy 6500 obrotów, jeżeli chodzi o MTK, ale jeżeli byśmy zobaczyli wykres, to na tym wykresie byłoby widać, że większość tego momentu dostępna jest zdecydowanie niżej. Tak. No i mamy Klaudiusza ze swoimi 63 Nm przy 7600 obrotów, co jest dla mnie zaskakujące, bo ja uważam, że ten motocykl im więcej ma obrotów, a już jak zbliża się do wartości 7-8 tysięcy, to dostaje lekkie zadyszki i nie za bardzo chce się napędzać. Oczywiście zdania są podzielone. Wszystko jest kwestią patrzenia na krzywą wykresu, ponieważ tutaj ona jest bardziej wypłaszczona i jest po prostu mniejszy przyrost. To, co jest najistotniejsze, bo zawsze masa jest wrogiem przyspieszenia, to jest to, że te motocykle dzieli parę ładnych kilogramów, a nawet można powiedzieć, że 23. Tak. No i nie będziecie zdziwieni, jeżeli dowiecie się, że MTek jest lżejszy. Natomiast, gdybyśmy już tak tą fizykę chcieli potraktować z głębszego buta, to może się okazać, że 5 cm dłuższy rozstaw osi ma Gladius. Tak. I ma kąt wyprzedzenia główki ramy dłuższy, w sensie ślad przedniego koła jest dłuższy niż w MTK-u. No i teraz uwaga, przechodzimy do porównania, jeżeli chodzi o odczucia, bo teraz jak to przełożyć na jazdę? Jak odczuwałeś oba motocykle? Tego znasz na pamięć? Tego dzisiaj poznałeś? Nie dzisiaj go poznałem, bo miałem okazję, zdając prawo jazdy na kursie, część jazd odbyć na Gladiusie. Ten motocykl zrobił wtedy na mnie bardzo pozytywne wrażenie, do tego stopnia, że chciałem go kupić jako pierwszy swój motocykl bezpośrednio po tym, jak zdam prawo jazdy. Bardzo mi się podobało to, jak pozycja i generalnie budowa tego motocykla integruje mnie z maszyną. Robił na mnie wrażenie takiej właśnie maszyny, do której ja pasuję, której ja jestem elementem i w który mnie wpasowuje tak jakby ten motocykl, w to, że staje się jego częścią i bardzo mi to pasowało, bardzo mi to odpowiadało. Motocykl ma nisko położony środek ciężkości, co ułatwia jakieś manewrowanie i jest dość stabilny przy prędkościach tych najniższych, czyli tych na progu równowagi.
Jeździło mi się nim na jazdach wbrew obiegowej opinii bardzo przyjemnie. Jednak oczywiście MTEK-iem jeździ się jeszcze przyjemniej w otoczeniu placu manewrowego i dlatego to był mój wybór jako motocykla egzaminacyjnego. I jednak mimo wszystko uważam, że po tym zdanym egzaminie mimo wszystko chciałem usiąść na Gladiusie, a nie na MT-07. I co poszło nie tak? Nie znalazłem satysfakcjonującego mnie egzemplarza i ostatecznie skończyło się na Z750S, który jest totalnie innym światem. Mimo tego bardzo dobrze wspominam ten motocykl. Był jeszcze cięższy od Gladiusa i od Gladiusa był cięższy o kolejne 20 kg, więc po przesiadce z ważącego prawie 220 kg, o ile dobrze pamiętam, Z750S na MT-07, które waży niecałe 180, to tak jakbym zrzucił z kanapy pół pasażera i naprawdę jest to czuć. Poszedłem też trochę pod prąd w związku z tym, że MT-07 jest praktycznie 1/3 słabsze od Z750S i to był strzał w dziesiątkę, bo otworzyło mi to podboje tego, że mogę się dużo więcej nauczyć na tym motocyklu. Dużo mniej się go boję, dużo mniej... Onieśmielający motocykl to jest najgorsza rzecz, która Cię może spotkać, jak kupujesz sobie pierwszy motocykl, albo nawet drugi czy trzeci. Kiedy onieśmiela Cię jego moc i to, jak on ją oddaje. Zdecydowanie tak. I w MT-07 zabawa zaczyna się już od samego początku. Nie trzeba osiągać jakichś dużych prędkości, żeby czerpać satysfakcję z tego, jaki ten motocykl jest. I obiegową opinią jest też fakt, że Gladius jest słabym motocyklem, ponieważ nikt go nie lubi i jakieś są koszmarne wspomnienia z placu egzaminacyjnego lub ze szkoły jazdy i my jako posiadacze Gladiusa oczywiście możemy dementować te treści ze względu na to, że jesteśmy świadomi tego, w jakim stanie czasami znajdują się te pojazdy. One mają ciężkie życie. Przejechanie 90 000 kilometrów na placu manewrowym to jest strefa śmierci dla motocykla, ale jeżeli chcecie kupić sobie SV-kę albo nawet nowiusieńką SV-kę z salonu, która dziedziczy po Gladiusie nawet kratownicową stalową ramę, to może się okazać, że stan motocykla jest ważniejszy niż cała reszta. Więc znalezienie Gladiusa w dobrym stanie to trochę jest takie jak znalezienie jednorożca. Tak, zdecydowanie, bo MT-07 było przede wszystkim więcej na rynku, dlatego że Gladius ma według obiegowej opinii dyskusyjną stylistykę. Bardzo mi się podoba polityczne podejście i takie, ładnie to powiedziałeś. Ładnie to powiedziałem, bo ja się po prostu z tym nie zgadzam i to moje myślenie na temat stylistyki Gladiusa jest zupełnie inne niż generalnej opinii publicznej, więc dlatego tak to ująłem. O gustach nie dyskutujemy, jeden woli ogórki, drugi ogrodnika córki. Otóż to. To, co w tych motocyklach może Wam się podobać lub nie. To, co jest istotne, kiedy będziecie wybierali pierwszy motocykl, to jest to, że to są motocykle, które są w założeniu nakedami, w założeniu są motocyklami użytecznymi, ale ostrzeżenie. Jeden z nich jest odrobinę mniejszy i jest raczej przeznaczony dla użytku dla osób o wzroście niekoniecznie przekraczającym 1,80 m, a drugi z nich, pomimo tego, że są bardzo podobne gabarytowo i odległościowo i te różnice wynikają głównie z ułożenia podnóżków kierownicy i kanapy, to są różne. I jak Ty się w nich odnajdujesz, ponieważ Ty dysponujesz wzrostem odrobinę niższym, może łatwiej Ci będzie za... Tak, jestem troszkę mniej rosły niż Wy. Mówiliście, że Wam na MT-07 jest niekoniecznie wygodnie ze względu na to, że niekoniecznie nogi macie w tym miejscu na baku, w którym byście chcieli, albo przeszkadza ta klatka, która na nim jest. Ja mam to szczęście, że mam wzrost, który pasuje do obydwu motocykli i tak naprawdę na obydwu tych motocyklach czuję się jak w domu. Nie mam problemu z dosięganiem do ziemi, nie mam problemu z tym, że kierownica jest nie w tym miejscu, nie mam problemu z tym, że podnóżki są nie w tym miejscu, nie mam problemu z tym, że przetłoczenia na baku są nie w tym miejscu. No dobrze, to jak już jesteśmy na etapie, co może pójść nie tak, to kupując Gladiusa, rzeczą, którą musicie zmienić na początku, znaczy nie musicie, ale rzeczą, którą warto zmienić, żeby poprawić sobie znacząco komfort, jest kanapa. Nasza kanapa już jest akcesoryjna. Oryginalna kanapa jest zrobiona pod kątem i z materiału, który bardzo dobrze przykleja się do odwłoku i próbuje wszystko, co jest nad odwłokiem, wciągnąć pod odwłok, co powoduje płacz. Tak, Dlatego... z fabrycznej kanapy bardzo mocno zjeżdża się na bak i szczególnie w przypadku mężczyzn jest to nieprzyjemne. Tak, kiedy trąbka zawija się pod pośladki, robi się bardzo smutno, nieważne. Zwróćcie też uwagę, jak wyprofilowany jest zbiornik i kiedy już będziemy uczyć się jeździć i będziemy starać się przykleić nóżki do zbiornika w tej pierwszym etapie edukacji lub podczas jazdy na placu manewrowym, to akurat Gladius i jego zbiornik bardzo dobrze wpisują się w uda i
moje uda znajdują się w tym miejscu i mogę je ścisnąć tak mocno, że będę czuł, co się dzieje z motocyklem. Natomiast MT-07 przy moim wzroście 1,86 m wzrostu, gripy, które tutaj są, ja je smyram fragmentem nogi, ponieważ motocykl generalnie jest węższy w talii, w sensie w tym miejscu, gdzie chcę go ścisnąć nogami, jest na tyle wąski, że moje kolana zapierają się troszeczkę dalej i niestety ten zbiornik nie ułatwia takiego trzymania motocykla. Zdecydowanie, jeżdżąc na obydwu motocyklach, trzymanie jest dużo pewniejsze na Gladiusie. Na Gladiusie te przetłoczenia są takie bardziej anatomiczne, bym powiedział, dużo bardziej się w nie noga wpisuje i ten motocykl trzymamy udami tak jak powinniśmy, dużo bardziej odruchowo w przypadku Gladiusa. W przypadku MT-07 jednak przez to, że ten bak jest taki dość wąski tutaj w tym miejscu, dzięki czemu mniej rośli użytkownicy się na nim też dobrze odnajdą, ale ludzie mojego wzrostu i wyżsi niestety muszą o tym myśleć, żeby ściskać ten wąski bak i żeby się go trzymać. Kolejnym pytaniem jest to, co byś poradził jako użytkownik MT-07 jako jedną z pierwszych modyfikacji, która radykalnie wpłynie na zmianę komfortu użytkowania? Przede wszystkim w egzemplarzach poliftowych zacząłbym od wymiany tylnego amortyzatora na ten z egzemplarzy poliftowych, bo bądźmy szczerzy, najsłabszym elementem tego motocykla jest ogólnie zawieszenie. To doskonale widać, jak również na takim przykładzie. Buja się to bardzo mocno. Które jest takie komfortowe, ale skaczące i nie za bardzo daje informację zwrotną z tego, co się dzieje z motocyklem, a to jest stosunkowo tani mod. Tutaj bym zauważył jeszcze, zwrócił uwagę na jeden fakt. Kacper jest posiadaczem MTK z aspiracjami, czyli chce wykorzystać potencjał motocykla, ucząc się jeździć styl gymkhanowy, plac, małe tory. Edukacja jest bardzo silnie rozwinięta w Kacprze i na pewnym etapie motocyklizmu zawieszenie staje się językiem, który jest językiem komunikacji między tym, co się zaraz stanie z motocyklem, a tym, co jakby wy chcecie z nim zrobić. Jeżeli zawieszenie, w tym przypadku możemy spróbować nawet to gdzieś pokazać na filmie, jeżeli zawieszenie po naciśnięciu motocykla, gwałtownym zahamowaniu, wejściu w zakręt, gdzie ono musi pracować, zachowuje się jak sprężyna, w sensie pracuje w obu kierunkach. Najprościej sprawdzić to, co się dzieje z tym naszym przednim zawieszeniem właśnie poprzez naciśnięcie przedniego zawieszenia na hamulcu i widać ilukrotnie on nam jeszcze swobodnie odbija, tak? Co też jakby można sprawdzić, że tył inaczej wraca przód, co jakby w momencie, kiedy motocykl wjeżdża w jakąś nierówność, jest jakieś podbicie, zachowuje się zupełnie niestabilnie. Także tutaj jest to doskonale widać. Jakby zostawia echo tego ruchu dalej w pracy, powoduje to dosyć mocny dyskomfort i mocne zaburzenie tej komunikacji. No i powoduje falowanie motocykla, taką destabilizację, kiedy chcemy... Bądźmy szczerzy, nikt nie lubi być bujany na siłę. I oba motocykle mają zawieszenie, które nie jest upside-downami, jest klasycznym zawieszeniem i wbrew pozorom można zainwestować w takie zawieszenie, kupując kartridże, które zresztą zrobił Kacper i ten motocykl ma zawieszenie już wyposażone w możliwość całkowitej regulacji tego zawieszenia, odbicie, dobicie, napięcie wstępne sprężyny, a Gladius seryjnie wychodzi z zawieszeniem, które ma wyłącznie możliwość napięcia wstępnego sprężyny i ten motocykl akurat takie zawieszenie ma nadal, natomiast ono było serwisowane, jest w nim cyklicznie wymieniany olej i pracuje tak jak powinno, ale mam do Ciebie pytanie, ponieważ zabieram jak zawsze, próbuję czasem dać ludziom do głosu. Jak Ty odnajdujesz zawieszenie przed w porównaniu i zawieszenie po porównaniu? Do modyfikacji swojego. Zawieszenie w MT-07 przed modyfikacją jest, trzeba to powiedzieć głośno i wyraźnie, jest gorsze niż w Gladiusie. W Gladiusie ono jest miękkie, komfortowe i generalnie na tym, że ono jest miękkie, kończą się jego wady dla takiego użytkownika jak ja, dla początkującego użytkownika, dla kogoś, kto jest na początku jakiejś drogi rozwoju. To zawieszenie w Gladiusie mimo wszystko jest przewidywalne, mimo wszystko ma jakąś możliwość regulacji na starcie, co pozwala dostosować trochę ten motocykl pod siebie, pod swoją wagę, czego w MT-07 zdecydowanie brakuje. Natomiast po modyfikacji MT-07 jest diametralnie innym motocyklem. Wreszcie podwozie nadąża za potencjałem hamulców i silnika i zdecydowanie więcej da się z tego motocykla, że tak powiem, wycisnąć i dużo lepiej na nim poczuć.
Wspomniałeś o hamulcach i to jest następny punkt, który chciałem poruszyć. Oba motocykle wyposażone są w podobne systemy hamowania. Mamy dwie tarcze z przodu, jedną tarczę z tyłu i mamy klasyczne zaciski, takie nie są to żadne radialne, tam nie ma heroizmu, ekonomia rządzi światem, pojazdy zostały wyprodukowane po to, żeby być tanie i żeby sprawiać radość i robić robotę po prostu. Natomiast rzeczywiście jest duża różnica w tym, jak oba układy reagują na siłę hamowania. Oba pojazdy mają ABS i oba pojazdy są wyposażone w stalowy oplot. Tak jest. Tak, żeby nie było, że porównujemy gruszki i pietruszki. W MTEK-u siła hamowania zaczyna się zdecydowanie wcześniej. Tutaj w Gladiusie najpierw jest dużo martwej przestrzeni, zanim zareaguje zacisk. Tak samo jest, no może trochę mniejsza różnica jest z hamulcem tylnym, zresztą na hamulcu tylnym ty akurat często tak, ja dużo korzystam z hamulca tylnego ze względu na charakter mojej jazdy. Ciekaw Twojej opinii, bo w mojej ocenie oba systemy mają podobną skuteczność, natomiast w Gladiusie ma się to wrażenie, że ponieważ akurat w tym przypadku zawieszenie zareaguje również mocniej, ta siła hamowania jest słabsza. Natomiast myślę, że zatrzymują się w podobnym dystansie. Podzielam ten pogląd. To wrażenie początkowego ruchu klamki, który jest dłuższy ze względu na dwutłoczkowe zaciski w Gladiusie, powoduje to, że ogólnie mamy wrażenie, że te hamulce są słabsze. Do tego miękkie zawieszenie, o którym już wspominaliśmy, trochę ten efekt potęguje. Mimo wszystko uważam, że ani w jednym, ani w drugim motocyklu nie ma się do czego przyczepić przy tych prędkościach, jakie one rozwijają. Bo pamiętajmy, że to są motocykle tak naprawdę na początek przygody z dużym, prawdziwym motocyklem. Tak, także one się nie zgubią ani na autostradzie, ani w mieście, a siła hamowania powinna wynikać głównie z tego, że macie przewidywać to, co się wydarzy na drodze i nigdy nie powinniście jechać tak szybko, żeby nie móc się zatrzymać we własnym polu widzenia. Jeżeli macie efekt zakrętu, w którym nic nie widać na zakręcie, to macie jechać na tyle wolno, żeby na dystansie, który widzicie, musicie mieć szansę się zatrzymać. Taka rada konsumencka. 4-tłoczkowe zaciski, 2-tłoczkowe zaciski. Różnica jest wyczuwalna i jeżeli jesteście zwolennikami odczucia bardziej żyletowatych hamulców, które szybciej biorą, to 4-tłoczkowy zacisk da Wam tę przewagę. I tutaj MTEK absolutnie moim zdaniem wygrywa. Kolejnym etapem, który chciałem poruszyć, jakim porównywałbym dwa japońskie motocykle i tu wejdziemy na bardzo śliski i trudny temat, to skrzynia biegów. Ponieważ jak wiecie, jestem posiadaczem Ducati i od razu mogę powiedzieć, że obie te skrzynie biegów są, no już brzydkie słowo, są 100% lepsze niż skrzynia biegów Ducati, ale nadal różnią się troszeczkę. Jak Ty je odnajdujesz? Skrzynia biegów w Yamasze jest zdecydowanie bardziej szorstka w obsłudze niż w Suzuki, mimo to ciągle jest to skrzynia cywilizowana i nie wymagająca jakichś doktoratu od użytkownika, żeby ją obsługiwać. W przypadku obu motocykli bez problemu jest do znalezienia luz. W przypadku obu motocykli nie trzeba dużej siły, żeby te biegi zmienić. W przypadku Gladiusa dzieje się to dużo bardziej gładko, w przypadku Yamahy dzieje się to trochę bardziej szorstko. Ewidentnie jak zmieniamy biegi, to czujemy, że ta skrzynia pracuje. W Gladiusie tego efektu nie ma, jest dużo bardziej gładko, a w Yamasze ta skrzynia tak czuć pod stopą, że klika, że najpierw jak zmieniamy bieg, najpierw jest wyrzucony na luz, potem wchodzi dopiero następny, a w Gladiusie się to dzieje jako jeden płynny ruch. 1, 2, 6. Tak. Ja podzielam to zdanie jak najbardziej i uważam, że akurat skrzynia biegów od SV-ki we wszystkich modelach, które są wyposażone w ten silnik, bo prawdopodobnie jest to bliźniacza skrzynia biegów, działa naprawdę bardzo dobrze, jest świetnie dopracowana i chodzi wręcz, bym powiedział, przyjemnie. W sensie zmiana biegów, nawet kiedy jesteśmy w trybie turysta albo jesteśmy w trybie komuter, że miasto staje dla nas otworem i chcemy to miasto całe zwiedzić i będziemy tymi biegami wachlować non-stop, to akurat Suzuki pod tym względem daje większy komfort, natomiast skuteczność zmiany biegów jest dokładnie taka sama. Tu nie zdarzało się ani razu, ani mnie, ani Kacprowi, żeby któryś bieg wyskoczył. Tu tak naprawdę nawet skok dźwigni jest podobny i podobny zakres ruchu potrzebny jest do wykonania, żeby te biegi zmienić. Poruszyłeś temat jazdy po mieście. To jest bardzo ciekawa różnica w przypadku tych dwóch motocykli, bo Gladius moim zdaniem robi to lepiej, jeśli korzystamy z niego jako środka lokomocji, nie czegoś, co nam rzeczywiście buduje taką potężną dawkę przyjemności. No nie jest łobuzem. Nie, absolutnie. Gladius jest bardzo ucywilizowanym motocyklem, którym dużo przyjemniej i dużo chętniej jedzie się podążając za ruchem, a jednak Yamaha niestety ma taki pierwiastek łobuza, Master of Torque i tak jakby trochę mam takie wrażenie, jakbym miał zawsze chochlika na ramieniu, który mnie korci. A co jakbyś odkręcił? A co jakbyś tak pojechał trochę mocniej? A co jakbyś tak pociągnął do czerwonego pola? W Gladiusie tego efektu totalnie nie ma. I płynnie przeszedłbym do silnika, bo to jest ten aspekt, który diametralnie zmienia pogląd na oba te motocykle, bo to, w jaki sposób oddają one moc, tak jak wspomniałeś,
no jest zupełnie inny. Generalnie zgadzam się, MTEK jest łobuzem i Dark Side of Japan i pokazywanie go jako motocykla, który jest łobuzerski, wpisuje się w to, jak on został skonstruowany, jaką to moc oddaje. To jest motocykl, który zachęca do szybkiej jazdy, natomiast przy zdestabilizowanym oryginalnym zawieszeniu zaraz są pełne gacie i może być różnie. Dlatego ta inwestycja jest super ważna, ponieważ kiedy już macie pakiet zrobiony, jeżeli chodzi o zawias, to możecie naprawdę korzystać z tego silnika, a ten silnik znany jest i z Tereski, no i w MTK-ach też jakby możecie na YouTubie obejrzeć niesamowite rzeczy, które ludzie robią z tymi motocyklami, natomiast zwróćcie uwagę, że z reguły są tam już porobione zawiasy. I jeżeli macie oryginalnego MTK bez zrobionego zawiasu, to gorąco Was zachęcam do tego, żebyście się zastanowili nad tym, czy nie jest to dobre podejście do tuningu, bo ten motocykl zmienia się, jakbyście dopłacili za drugiego MTK, no, jak dla mnie. Zdecydowanie, na pewno da się usłyszeć o tym, że ten motocykl mógłby mieć lepsze hamulce, na pewno da się usłyszeć o tym, że ten motocykl mógłby się trochę lepiej prowadzić, na pewno da się usłyszeć o tym, że może by warto było przemyśleć jakiś amortyzator skrętu, bo ta kierownica przy przyspieszaniu robi się taka trochę wiotka i lekka, ale to wszystko się sprowadza do tego prozaicznego, prostego zawieszenia, które jest tutaj z fabryki. Kiedy zmieni się zawieszenie, to dochodzi nam jeszcze jeden aspekt przy hamowaniu. Tak, ten motocykl zyskuje kolejną umiejętność, umie robić stopale. Ale jeżeli nie macie ogarniętych stopali i będziecie się zapierać o kierownicę, to zauważycie, że kierownica zaczyna żyć swoim życiem. Jakby MTEK ma tak dużo gumy w mocowaniu kierownicy, że kiedy zawias jest miękki, nie jest to wyczuwalne, ale kiedy zawias robi się twardy, to kierownica trzeba pływać. No taka dodatkowa zmiana, ale wcale nie jest jakoś, trzeba się do tego przyzwyczaić. Nie ma w tym nic bardzo złego. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do silnika. Silnik w MTK-u lubi obroty. Silnik w Gladiusie ma liniową krzywą przyrostu momentu i mocy i on jedzie cały czas tak samo. W sensie tu rzeczywiście, jeżeli byśmy szukali emocji, to jest kelnerski motocykl, który będzie się sprawdzał zarówno w mieście, jak i na trochę dłuższych dystansach. Oczywiście poza jakimiś super prędkościami, bo to nie ma sensu, ale jest to motocykl dla dojrzałego emocjonalnie osobnika, który nie oczekuje od motocykla, że będzie robił straszne rzeczy i nie będzie koniecznie musiał prać zbroi często. Myślę, że nawet nie zamykałbym tego aż tak ciasno. Powiedziałbym, że Gladius jest idealnym motocyklem dla kogoś, kto jeszcze nie wie, czego szuka i po prostu chce motocykl. Okay. To jest dobry motocykl, żeby zaznajomić się z motocyklizmem, zaznajomić się z tym, jak motocykl się zachowuje, zaznajomić się z tym, czego tak naprawdę poczujemy, że nam brakuje w tym motocyklu, bo Gladius generalnie robi wszystko dobrze, ale niektóre rzeczy mógłby robić jeszcze lepiej. I na przykład w MT-07 bardzo mocno się ponadto wybija charakterystyka silnika, co czyni z niego takiego zawadiakę. Tak. I tu absolutnie pełna zgoda. MTEK jest motocyklem, który oczywiście można mieć kufer, można wszystko też zrobić z niego motocykl turystyczny, natomiast nadal on będzie łobuziakiem. I ten motocykl został zaprojektowany jako łobuziak i montowanie go na siłę jako motocykl egzaminacyjny w mojej ocenie nie było koniecznie najlepszym rozwiązaniem. Z drugiej strony nikt nie każe odkręcać manetki od razu całej, ten motocykl świetnie jeździ powoli, ale kusi. Kusi zdecydowanie. Jeżeli chodzi o różnice, które mają wpływ bezpośredni na to, jak motocykl się zachowuje, to poza geometrią samego zawieszenia, no i oczywiście wspomnieliśmy wcześniej o samym zawiasie, jest też szerokość opon. Przód w obydwu motocyklach jest taki sam, natomiast diametralnie różnią się rozmiarami tylnej opony. W przypadku Gladiusa jest to 160 mm, w przypadku MT-07 jest o 20 mm więcej, czyli 180. Przepaść i te opony zdecydowanie poważniej wygląda tylna opona w MT-07, ale jest to też okupione pewnego rodzaju konsekwencjami. Tak. I tutaj myślę, że moglibyśmy przejść przez mity związane z zachowaniem tych motocykli w różnych sytuacjach. Przede wszystkim mit, który ja bym chciał obalić, to jest to, że Gladius jest motocyklem, który słabo jeździ powoli. W sensie manewry na nim są jakoś szczególnie trudne, a też spotkałem się z opinią, że robienie ronda jest w ogóle mega skomplikowane, bo motocykl się huśta, prycha, kicha, trudno jest zachować stabilne obroty. Ja nic takiego nie zauważyłem, mam nadzieję, że potwierdzisz. Ja również jedyny powód, dla którego może funkcjonować taka opinia, myślę, że jest to, że po prostu MT-07 robi to jeszcze łatwiej. I to jest klucz. Jakby stworzenie geometrii, która pozwala robić ciasne zakręty, myślę, że przyświecało konstruktorom Yamahy, głównie dlatego, że w założeniu motocykl miał być miejski. Zdecydowanie. On to robi naprawdę lepiej.
I mam nadzieję, że usłyszycie to z głosu najwyższej formy życia, jaką mamy, ale to za chwilę. Dobrze, zanim zobaczycie tu Małgorzatę, chciałbym Cię poprosić o kilka słów podsumowania. To są dla mnie motocykle, które są bardzo podobne i różnią je tak naprawdę niuanse. Uważam, że trochę więcej trzeba wiedzieć, czego chcemy w przypadku MT-07, jeśli się zdecydujemy na pierwszy motocykl jako MT-07, nie tylko ze względu na to, że trochę więcej wymaga od nas umiejętności przez to, że kusi, ale z drugiej strony Gladius też jest świetnym motocyklem, jest bardzo przyjazny dla użytkownika, jest taki gładki, fajny. Czy żałowałbym, gdyby mi się udało wtedy na początku kupić Gladiusa, że tak się stało? Absolutnie nie. Czy żałowałbym, gdybym nie kupił MT-07? Myślę, że też nie. To są bardzo porównywalne motocykle, na obu się jeździ naprawdę świetnie i naprawdę uważam, że ani w przypadku jednego, ani w przypadku drugiego nie warto ulegać powszechnej opinii, że 70-konny motocykl znudzi się po jednym sezonie. Ja bym tutaj też dodał to, że ostatnio mieliśmy do testów CBR 600F, która ma niby 100 koni, ale na hamowniczaku, która osiąga nawet tam 98 i ona oddaje moc zdecydowanie słabiej, wolniej, mniej, a delikatniej, bardziej liniowo niż którykolwiek z tych motocykli. Także jeżeli ktoś uważa, że 100-konny motocykl nie jest dobry na początek, to jest dobry, wszystko jest w głowie i to jaki mamy bezpiecznik między uszami. Czcigodna Pani Małgorzato Żyrafo, moja ukochana, powiedz mi proszę, jak Ci się jeździło na obydwu motocyklach dziś? Moja przygoda z MTK-iem jest dosyć ciekawa, bo ja jednego już skasowałam na egzaminie, tam było zjarane sprzęgło, oczywiście nie była to wina motocykla, tylko moja, bo też powinnam tę sytuację ogarnąć, ale MTK skasowałam. Statystycznie MTK nie mają u nas takiego życia, jednego już nie ma. Na szczęście po dzisiejszej jeździe ten jak widzicie stoi cały, nie było nawet żadnej gleby, żadnego paciaka, więc jest ok. Więc taka pierwsza różnica, tak? Strzał ze sprzęgła jest na pewno bardziej niebezpieczny na tym motocyklu, na MT-07, bo Gladius myślę, że tą moc oddałby trochę wolniej i trochę mniej szkód by nastąpiło w czasie takiego zdarzenia. Przyrost momentu obrotowego jest zdecydowanie mniejszy, tak? I tutaj na placu manewrowym takiego typu błędy na pewno lepiej znosiłyby zarówno ogrodzenia, jak i infrastruktura placu na Gladiusach. Nadal byłoby niebezpiecznie i nadal trzeba nad motocyklem panować, a nie tak jak ja, iść po prostu na pełnym gazie i tralalala. Tak. Zrób egzamin szybko. A, dobra. Tak, więc ja miałam dzisiaj trochę tak zjechałam z duszą na ramieniu, wsiadałam tego MTK, bo tak nie byłam pewna, czy mi się to jakoś wszystko nie otworzy w głowie, ale jakby nie było takiego w ogóle żadnego stresu. Oczywiście pierwsze co się zapytałam, jak żre sprzęgło, tu jest troszeczkę nie najnowsze, nie najlepsze, więc też trochę tak przy ruszaniu się musiałam na tym koncentrować, ale jakoś tam było bez większych tutaj problemów. Takie też pierwsze wrażenia, tak, no to Gladius jest taki bardziej przyjemny dla mnie jako dla kobiety, bo jest taki bardziej, ma owalne, okrągłe kształty, ten bak, wyprofilowanie i tak dalej, mi się lepiej na nim siedzi i wygodniej. Trochę jest wyższa kierownica, on jest jakby trochę dłuższy, więc ja jestem wysoka, więc mój odcinek lędźwiowy bardzo dobrze znosi pozycję na Gladiusie, natomiast tutaj pomimo krótkiej jazdy ja już zaczęłam czuć, że jest większe pochylenie, jakby, że ta kierownica jest niżej i że on jest taki krótszy i bardziej zbity. Taki dzik trochę w porównaniu z wrażenie bardziej zwartego motocykla. Tak. I tutaj tak, jest odczuwalne, aczkolwiek nie ma takiej ogromnej przepaści, to są naprawdę takie detale takiej pozycji. Największą różnicę, jaką ja zauważyłem, patrząc na to, co sobie wyczyniasz z tymi motocyklami, zauważyłem na placu, znaczy w miejscu, w którym kręciliśmy sobie kółeczka. Bo wjechałaś na kółeczko na początku na Gladiusie, żeby zobaczyć sobie, jak to kółeczko się, że tak powiem, w Twojej głowie poukłada i jak będziesz je jeździć. I szło Ci całkiem fajnie. W sensie uważam, że to jest motocykl, który świetnie sobie radzi właśnie w takich manewrach. Ale zaskoczyło mnie to, co się stało, kiedy siadłeś na MTK. Może opowiedz. Na MTK się czułam lepiej i mogę od razu powiedzieć, że MTK się lepiej sprawdzi podczas takich ćwiczeń na placu. Do gymkhany będzie lepszy do takich manewrów wolnych, bo jednak jest bardziej stabilny, można ciaśniej zakręcić bez gubienia jakby właśnie tej kontroli nad motocyklem, bez nie wiem, destabilizacji. Tak ja często jak już Gladiusem dojadę do końca, to też zaczynam panikować i zaczynam już się przewracać w jedną albo w drugą stronę, więc tutaj jakby ta jazda mnie bardziej na Gladiusie stresuje. No i myślałam, że na MTK będzie gorzej, bo nie jestem wjeżdżona w ogóle w ten motocykl i będzie mi się tam bardziej kwadratowo jeździło, ale o dziwo
na tych wolnych obrotach, niskich obrotach było mi lepiej i te wolne, niskie prędkości, te manewry takie właśnie placowe robię się jednak lepiej na MTK-u, więc ty, kurczę, Hermes, na mnie nie krzycz, że ja tak jeżdżę tym Gladiusem kwadratowo, będę zwalała winę na Gladiusa. Musimy kupić MTK specjalnie. Tak, i tak na przykład w przepuszczeniu gazu, kiedy no ja jadę czasem bardziej, pewnie czasem mniej, to też Gladius reaguje bardziej nerwowo, on dławi się, coś już tutaj daje mi znak, że mu się coś nie podoba, a MTK znosi to z godnością, jedzie dalej stabilnie i tutaj ja się nie stresuję w ogóle, więc takie moje odczucia placowe. A przy prędkościach takich, kiedy lecieliśmy przez miasto, kiedy te prędkości były troszeczkę większe, czułaś jakąś różnicę? Nadal czułam się bardzo dobrze i pewnie, może nawet tak bardziej stabilnie na MTK-u, ale jakiejś takiej większej różnicy jakoś nie odczułam. Tak miałam takie poczucie, że nad oba motocyklami panuję, że robię to, że one oba robią to, co ja chcę. Może w zakręcie nawet MTK wydawał mi się, jak skręcałam, to starałam się ciało pochylić taki bardziej responsywny, bardziej miękki jakby w tym zakresie ruchu, no ale to jest pewnie też kwestia opon, ich profilu, że jednak to się opony bardziej turystyczne, różnią. opony bardziej sportowe. O tym też będzie. Więc wszystko mięciutko, fajnie tutaj współpracowało. No ta pozycja mogłaby być lepsza. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, o te szaleństwo, takie MTK, które ma w teorii w genach, ja tego nie odczułam, bo ja jeżdżę, staram się gdzieś płynnie i lubię jeździć przewidywalnie. Jeżdżę, co tu się oszukiwać, raczej wolno. I ja nie szukam jakby tego w motocyklach i nie wydobywam podczas jazdy jakby tych ich skrajnych możliwości. No chyba, że już coś tam na mistrz prostej gdzieś tam sobie się wgłupiam, albo na torze czasem się staram, to też różnie wychodzi. Ale jeżeli jakby chcemy jeździć płynnie, wolno, majestatycznie w mieście, w korku, między samochodami, MTK nam to zapewni i pewnie jeżeli chcecie poszaleć, to też sobie na nim poszalejecie bardziej niż na Gladiusie. No dobra, a teraz uruchom swoją wyobraźnię, zamknij oczy i wyobraź sobie, że jedziemy znowu do Włoch i musimy zapakować się po kokardę. I który motocykl wybrałabyś na dłuższą tak, trasę? Na pewno wybrałabym Gladiusa, bo jest mi na nim trochę wygodniej. Jest taki właśnie bardziej geometrycznie, wydaje mi się, że przystosowany do takich dłuższych dystansów. Też mi się wydaje, że nogi mam mniej podkulone na Gladiusie, te kolana trochę mniej dostają. I jakby są minimalne różnice i już jakby, nie wiem, pod tym kątem mogę powiedzieć, że ten Gladius na dłuższe wyjazdy, a MTK na plac bardziej moim zdaniem by się nadawał, gdybyśmy mieli te dwa motocykle. Jasne. To jakbyśmy teraz mieli komuś zarekomendować któryś z tych motocykli, to któryś z nich miałby przewagę w jakiejś stronie, czy czym powinien sugerować się kupujący? Jakbyśmy mieli teraz naszemu odbiorcy, który jest świeżym motocyklistą, mieli polecić któryś z tych motocykli? Myślę, że to jest naprawdę już kwestia gustu, tak? Który się z tych motocykli komuś bardziej podoba, czy ktoś woli rzędowy silnik, czy chce z V-ką. No V-ką, wydaje mi się, po tym co powiedziałam, bardziej będzie wibrowała i jest właśnie na tych niskich obrotach taka bardziej problematyczna. Ja się nie dziwię, że ktoś narzekał na pokonywanie rot na Gladiusie, bo tam właśnie wystarczy puścić gaz i on już jakby traci tą stabilność, już tam szarpie, chrypie. Po co puszczać gaz na rondzie? Nie wiem, mi się czasem zdarza, jak widzę kątem oka jakiegoś rowerzystę zbliżającego się do przejścia, albo że jakiś samochód mi wyjeżdża i tak dalej, dzieje się różne rzeczy. No, staram się też przeważnie jeździć, używając tylniego hamulca, żeby zatrzymując się ten motocykl też stabilizować i tak dalej, ale dopóki się nie nabierze takiej wprawy i są te pierwsze jazdy, to się nie dziwię, że ten Gladius może być nielubiany, tak? Więc jeżeli też jeździcie w szkołach nauki jazdy, nie wiem, czy jeszcze jest Gladius, ale też wydaje mi się, że niedobitki, MTK, bo to ginący gatunek już teraz. MTK jest taki bardziej właśnie przyjazny do wszystkich tych ćwiczeń takich egzaminacyjnych typowo. Chyba że strzelacie ze sprzęgła, to już może lepiej Gladius wtedy. To konkluzje są następujące. Szanowni Państwo, z tego co ja usłyszałem i jakie są moje opinie. Moje opinie oba motocykle są do siebie bardzo podobne, tak jak powiedział Kacper, tu się zgadzam absolutnie. Różnice są geometryczne. Ja uważam, że osoby, które są poniżej 1,80 m mogą lepiej odnajdywać się na motocyklu, który ma węższą talię i generalnie jest też lżejszy i będą miały bliżej do ziemi, a na tych początkujących figurach czasami tą nogą ludzie się podpierają, to jest błąd, no ale rzeczywiście łatwiej jest się podeprzeć na motocykl, który jest lżejszy, węższy. Ale z punktu widzenia użyteczności bardziej motocyklem do wszystkiego, czyli średnim we wszystkim jest Gladius, natomiast MTK przez względu na swój silnik, który udaje V-kę, ale tak naprawdę jest parallel twinem o wykorpieniu 270 stopni, daje ogromny potencjał temu motocyklowi dla osób, które oczekują od motocykla dalszego etapu rozwoju, ale to musi za sobą pociągnąć zmianę zawieszenia,
i inwestycje w opony, które będą odpowiadały jego stylowi jazdy, bo w tym przypadku na oponach, które mają profil bardziej sportowy, są wyższe. Motocykl też lepiej przechodzi z prawego do lewego zakrętu, a przy tym zawieszeniu się nie destabilizuje i rzeczywiście może się okazać, że ten MT-07 jeszcze nie raz pojawi się na naszych filmach, a już na pewno na naszych shortach, bo razem trenujemy i Kacper szybko uzyskuje bardzo wysokie wyniki i jak widzicie inwestuje w swój pojazd, więc konkluzja. Możemy jeszcze coś powiedzieć o trwałości, bo MTeki są znane z tego, że nie są zbyt trwałe, tak? To wynika jakby z części... Trzeszczą plastiki, tak. jest to motocykl, który został zaprojektowany w erze, w której księgowy jest jedną z najwyższych form życia w firmie. Gladius jest jeszcze z minionej epoki i trwałość jego komponentów jest odrobinę, w mojej ocenie, większa. Z drugiej strony nic złego o tym silniku nie mogę powiedzieć ani jednym, ani drugim. Jeden jest produkowany ponad 20 lat, drugi jest katowany w terenie, w Teresie 700 i też nie słyszałem, że miał jakieś słabe strony. Jeżeli komuś nie przeszkadza, że plastiki trzeszczą, to generalnie MTek ogarnia. Tak, także jak zwykle wybór należy do Was. Tak. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je pod filmem, chętnie odpowiemy. I chyba na ten moment kończymy, bo lecimy właśnie trenować na torze w Modlinie. Pa! Pa, pa!